Siema, tu Wahacz. Nowy hybrydowy Nissan X-Trail oparty jest to silnik benzynowy 1.5, jeszcze 3-cylindrowy, a wyciąga ponad 200 koni, ma napęd na wszystkie koła oraz waży ponad 1800 kg i wydawałoby się, że taka hybryda nie ma prawa się udać. A się udała i przyznam, naprawdę spodobała mi się jej charakterystyka. Z jednym wyjątkiem, ale o nim trochę później. W testowanym modelu do czynienia mamy z hybrydą szeregową, gdzie silnik spalinowy jest generatorem energii dla silnika elektrycznego, który to dopiero napędza koła. W tym przypadku osobny silnik odpowiada za napędzanie każdej z osi, bo do jazdy dostałem wersję e-Power, co oznacza zwykłą hybrydę HEV, i e-Force, czyli z napędem na 4 koła. Takie podejście przekłada się na reagowanie na dodawanie gazu trochę w stylu samochodów elektrycznych, a ponieważ w X-Trailu dostajemy już solidną moc, to ta reakcja jest też żwawa i czuje się to zwłaszcza startując od zera albo przy niskich prędkościach, gdzie dostaje się dużą bezpośredniość i powtarzalność przyspieszania, co pozytywnie wpływa na wrażenia z jazdy. Gdy się jedzie szybciej, już tak ostro nie jest i wtedy silnik spalinowy nieraz musi jednak wkręcić się na obroty, zanim X-Trail zacznie konkretnie jechać do przodu, ale wciąż czuje się wtedy pomoc energii utrzymywanej w akumulatorach i dobrą dynamikę. Komputer zawsze tak steruje całym napędem, że około 40-70% energii w bateriach zostaje. W trybie sportowym przekłada się to na takie przyspieszenie od 0 do setki. Oraz takie od 90 do 140 km na godzinę. Generalnie samochód, gdy się jedzie nie na sporcie, a w zwykłym trybie komfort z niskimi prędkościami, sprawia wrażenie, że ma więcej koni niż sugeruje katalog, a z wysokimi prędkościami może trochę mniej, ale pozwala i tak na bezproblemowe podróżowanie i pewne wykonywanie różnych manewrów wymagających zwiększania prędkości bez względu na rodzaj drogi. I o ile jeździłem już w przeszłości autami z podobnie zaprojektowanymi hybrydami, to w Nissanie przez większą moc można bardziej poczuć zalety tego rozwiązania związane z ostrością przyspieszania i naprawdę przyjemnie się tym modelem podróżuje. Też wskaźnik naładowania akumulatorów jest tutaj precyzyjny, co jest fajniejsze w obserwacji niż gdyby było na zegarach tylko kilka dużych kresek. Zastosowanie hybrydy szeregowej sprawia też, że samochód przyspiesza bardzo płynnie, ale jednocześnie pojawia się w nim czasami monotonny dźwięk, gdy zwiększa się prędkość, bo silnik spalinowy nie musi wkręcać się na obroty, tylko może pracować na jednostajnych, tak jak dla niego jest optymalnie. Czuje się to czasami podczas przyspieszania, ale głównie na drogach szybkiego ruchu, gdzie spalinowiec musi dawać z siebie najwięcej. W mieście najbardziej zwraca to uwagę na samym początku, gdy benzyna jest jeszcze zimna i wtedy brzmi kiepsko, zwłaszcza w porównaniu z epizodami bezgłośnej jazdy elektrycznej. Też zaraz po uruchomieniu silnik spalinowy jest mniej elastyczny w gaszeniu się i dłużej pracuje ładując akumulatory, co sprawiało, że przez pierwsze 4-5 km komputer pokazywał spalanie w okolicach 10 litrów przy 15 stopniach na termometrze na plusie i dopiero później, gdy poprawiała się temperatura pracy i też zarazem kultura pracy, zużycie paliwa spadało do około 6 litrów. Silnik generalnie poza samym początkiem zachowuje się ok i duża w tym zasługa naprawdę dobrego jego wyciszenia w kabinie, przez które jego 3-cylindrowość nie przeszkadza, jednostka napędowa nie wpada też w wibracje i patrząc tylko na suche dane, że jest to jednostka R3, myślałem, że będzie pod tym kątem gorzej. W trybie elektrycznym podróżować można głównie w mieście i wtedy elektryk jest całkiem mocny, bo do około 45 km na godzinę można przyspieszać całkiem żwawo bez angażowania benzyny. Przy wyższych prędkościach jest ona odpalana praktycznie cały czas i wtedy jadąc na zwykłych drogach poza miastem wyniki spalania to około 5,5-6 litrów. Większe obciążenie na drogach ekspresowych przekłada się na okolice 8 litrów, a na autostradach 9-9,5 litra. X-Trail ma zatem naprawdę udany układ napędowy, o ile nie patrzy się głównie na to, że hybryda ma minimalizować zużycie paliwa, tylko zakłada, że taki po prostu producent miał pomysł i przekłada się on na bardzo pozytywne wrażenia z jazdy, a obecność układu elektrycznego jest tylko środkiem do jego realizacji. Jeśli ktoś chce bardziej standardowe rozwiązanie, to Nissan oferuje też miękką hybrydę opartą o ten sam 3-cylindrowy silnik benzynowy 1.5, generujący wtedy 163 konie mechaniczne i wyposażony w bezstopniową skrzynię CVT, tańszą o 14 700 zł, a samochód wyjściowo kosztuje 188 200 zł. Wynika to z faktu, że dostajemy tu wyłącznie dwie wersje wyposażeniowe, gdzie bazowa N-Connecta w innych modelach Nissana oznacza już solidny poziom wyposażenia. W X-Trailu mamy za jej sprawą światło LED, kamery 360 stopni, największe ekrany w kabinie, 3-strefową klimatyzację automatyczną, dostęp bezkluczykowy czy podgrzewanie foteli, więc nie ma tu jakichś bajerów, ale jest w pełni wystarczający poziom. Wspominane bajery pojawiają się
się po dopłaceniu 18 350 zł za Tecnę, bo wtedy dochodzi chociażby też ekran przezierny na szybie, elektryka klapy bagażnika, system półautonomicznej jazdy ProPilot, audio firmy Bose czy adaptacyjne światła LED. Pomimo zatem tradycyjnego japońskiego podejścia do cennika, gdzie mało opcji pojedynczych można zamawiać, to wciąż mamy tu różnorodność w silnikach czy wersjach z napędzaną jedną lub dwoma osiami i możliwość wybrania auta za niespełna 190 tysięcy złotych, albo tak jak w przypadku egzemplarza testowego kosztującego 258 tysięcy złotych, bo tyle trzeba dać za wersję z napędem na 4 koła i trzecim rzędem siedzeń wymagającym dopłaty 4000 złotych, a także z pakietem premium wprowadzającym okno dachowe i wysokiej jakości skórę w kabinie za 17 tysięcy złotych. Odejmując trochę z tych bajerów, można zgarnąć rozsądniejszą odmianę z miękką hybrydą za niespełna 190 tysięcy. Jak przekładałoby się to na koszty w leasingu operacyjnym, powiem na przykładzie oferty partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska. W cenach netto weźmy 20% wpłaty własnej, co daje 30 602 zł, 4-letni okres leasingu i wykup końcowy 30%, czyli 45 903 zł i wtedy miesięczna rata wynosi 2468 zł. Link do oferty wrzuciłem w opisie filmu, a na stronie Carlis Polska dostępne są też inne modele, również w wynajmie długoterminowym. X-Trail to nowy model Nissana, który debiutował w podobnym okresie co elektryczna Ariya, ale widać w tych samochodach zupełnie inne podejście, ponieważ elektryk miał jakby pokazać przyszłość marki i wprowadzić na jej pokład różne bardziej nietuzinkowe rozwiązania. X-Trail tymczasem bardziej tkwi w tradycji, o czym przekonuje chociażby wygląd nadwozia, gdzie dostajemy, no nie powiedziałbym, że toporną, ale też nie powiedziałbym, że bajerancką bryłę, bo mamy tutaj typowe dla większych SUV-ów proporcje i spore poczucie masywności całej konstrukcji, w której czuje się też ducha poprzedniej generacji tego modelu Nissana. Egzemplarz testowy wyposażony został w standardowe dla wersji Tecna 19-calowe felgi, a za szary lakier z czarnym dachem dopłacić trzeba 6200 zł. W kabinie producent też nie eksperymentował i postawił na dosyć proste, ale estetycznie komponujące się ze sobą linie i rozwiązania stylistyczne, a także skutkujące dużą przyjaznością rozmieszczenie instrumentów pokładowych. Klasyczne podejście widać też w sposobie obsługi. Na kierownicy z lewej strony steruje się systemem audio oraz komputerem. Trochę szkoda, że zniknął znany z poprzedniej generacji krzyżak. Teraz lewo-prawo jest na przyciskach, a góra-dół na rolce, którą można też wciskać. Czasami jest to trochę mylące, że tutaj chce się przechodzić góra-dół, no ale da się z tym żyć. Z prawej strony już zastrzeżeń nie mam. Tutaj obsługuje się aktywny tempomat, a tu odbiera, odrzuca połączenia. Elektroniczne zegary mają ekran 12,3 cala i oferują duże możliwości pod kątem informacyjnym. Wszystkie najważniejsze wskazania są chociażby związane z ekonomiką jazdy, z działaniem układu hybrydowego. Można też sobie wyświetlić mapę pomiędzy tarczami wraz ze wskazaniami nawigacji. Są informacje z systemu audio, czy też systemu bezpieczeństwa. Bardzo sprawnie to wszystko tutaj działa. Mamy także ustawienia i one też są ok, pogrupowane w różne kategorie, tylko trochę żałuję, że nie są one przeniesione do komputera na ekranie środkowym, ponieważ tutaj mają dla siebie trochę za mało miejsca i w związku z tym w niektórych miejscach z kolei w tym menu pojawiają się takie potwory jak Ster Pokr Bag, co wiadomo, że jest sterowaniem pokrywą bagażnika, no ale wciąż nie jest to jakieś przesadnie fajne, że tak to zostało wszystko umieszczone tutaj pomiędzy tarczami. Te tarcze mogłyby się na przykład trochę zmniejszać, albo właśnie całość mogłaby być przeniesiona na ekran centralny. Ma on też 12,3 cala i specyficzną cechę, mianowicie ta warstwa, która wyświetla obraz, jest wyraźnie cofnięta za szybką, którą się dotyka. Tego nie widać może aż tak bardzo w kamerze, ale gołym okiem zwraca to uwagę. Ten panel nie ma niskiej rozdzielczości, ma też dobre kolory, ale właśnie przez to swoje, powiedzmy, cofnięcie względem szybki sprawia dosyć dziwne wrażenie w porównaniu ze smartfonami czy tabletami współczesnymi, w których tego efektu nie ma. Jeśli chodzi o programowanie, to mamy najnowsze Nissanowe rozwiązanie, spotykane też chociażby w Arii, co oznacza, że mamy tutaj personalizowalne ekrany domowe oraz dobrą szybkość działania. Ten interfejs pod kątem niektórych grafik i takiego ogólnego klimatu przypomina jeszcze trochę te stare Nissany, takie trochę bardziej siermiężne, ale jeśli chodzi o sposób działania, nie mam zastrzeżeń, wszystko tutaj jest bardzo dobrze pomyślane. I na przykład panel skrótów z lewej strony się przydaje do przełączania po najważniejszych modułach. Ustawienia są wygodne w postaci kafelków i tutaj naprawdę jest dużo miejsca, aż się prosi, żeby wszystko, co związane z samochodem tutaj przenieść, tym bardziej, że ten ekran dostaje się w X-Trailu w standardzie, więc ogólnie jest to bardzo udane rozwiązanie. Szkoda tylko, że jeśli chodzi o integrację z smartfonami, to Apple CarPlay jest bezprzewodowe, ale Android Auto przewodowy.
Pod wyświetlaczem mamy panel klimatyzacji, który jest w pełni fizyczny i bardzo dobrze zaprojektowany pod kątem ergonomii. Mamy tutaj także możliwość od razu sterowania temperaturą z tyłu, ponieważ w X-Trailu w standardzie dostaje się 3-strefową klimatyzację. Jeszcze niżej mamy dwa złącza USB, jedno C, drugie A, to mi się podoba, bez względu na to, jakich to ma kabel, będzie mógł się tutaj ładować. Jest też gniazdo 12V oraz mata do indukcyjnego ładowania telefonu. Taki sam zestaw złącz do ładowania jest również z tyłu, w sąsiedztwie panelu klimatyzacji. Na tunelu środkowym spotkać można za to pewną ekstrawagancję, oczywiście jak na standardy Nissana X-Trail, w postaci wybieraka biegów, który jest bardzo wygodny. W jego sąsiedztwie mamy kilka przycisków związanych z układem hybrydowym oraz pokrętło do wyboru trybów jazdy. Pilot do obsługi systemu dostępu bezkluczykowego jest cienki, całkiem lekki, ma też obłe kształty, więc w kieszeni przeszkadzać nie będzie. Wykonany został z wysokiej jakości czarnego, lekko chropowatego plastiku. Lusterka boczne w X-Trailu mają duże rozmiary. Frontowa szyba nie jest jakoś mocno pochylona, dobrze widać przez nią maskę. Ogólnie w tym samochodzie też siedzi się dosyć wysoko. Nie mamy też zbyt długiego podszybia, więc wyczucie przednich krańców nadwozia nie jest to jakimś wielkim wyzwaniem. Widoczność na boki jest dobra. Najgorzej jest, gdy się spojrzy do tyłu, ponieważ tam mamy masywny słupek oraz tylną szybę, która co prawda kończy się podobnie jak całe nadwozie, ale jest wysoko poprowadzona. System kamer 360 stopni oferuje przeciętną szczegółowość i rozdzielczość obrazu, ale wciąż jest to poziom w pełni używalny. Mamy też tutaj różne widoki. Poza standardowym z lotu ptaka można skupić się na przednim prawym nadkolu, co w niektórych manewrach może być kluczowe, więc ogólnie jest to fajne rozwiązanie. Nie rozumiem tylko w nim jednej rzeczy, mianowicie ten pasek na dole się wyświetla przy widoku łączonym. Przy widoku takim jednostkowym też ten pasek się pojawia i zabiera sporo przestrzeni na górze, która mogłaby się wyświetlać, co widać szczególnie tutaj. Nie wiem, czemu ktoś tak to wymyślił. Wymiary samochodu wynoszą 468 cm długości i 184 cm szerokości i czuje się je podczas jazdy na parkingach. Tak samo styl pracy układu kierowniczego przy niskich prędkościach z tendencją do samocentrowania się kół sprawia, że nie ma tutaj specjalnie wrażenia lekkości podczas jazdy znanej z mniejszych samochodów, ale w sumie po takim modelu bym tego nie oczekiwał i wystarcza tu fakt, że jazda w mieście X-Trailem i tak jest z grubsza bezproblemowa i typowa jak na auto tych gabarytów. Tak samo standardowy jest oferowany przez ten samochód promień skrętu. W mieście najbardziej odczuć można też tryb e-pedal znany z elektrycznych Nissanów, gdzie po puszczeniu gazu auto samo zaczyna zwalniać i odzyskiwać energię i korzystanie z hamulca rzadko jest w ogóle wymagane. Można też wymuszać jazdę w trybie elektrycznym, oczywiście tylko na krótkich dystansach. Podróżując wyższymi prędkościami, kierownica stawia pewien opór, a reakcje na jej ruchy nie są ostre, tylko zauważalnie upłynnione i powoduje to, że do pewnego i bezpiecznego podróżowania w normalnym stylu ten samochód sprawdza się bardzo dobrze. Zawieszenie jest w X-Trailu udanie zbalansowane i mamy tutaj z jednej strony nie wychylające się nieprzyjemnie w rozsądnie pokonywanych zakrętach nadwozie, a z drugiej wysoki komfort podróży, jeszcze potęgowany przez wygodne fotele. Sam samochód pływający po drodze aż tak nie jest, ale jeśli ktoś nie poszukuje typowo takiej charakterystyki, to będzie zadowolony. X-Trail przez spory prześwit, napęd na 4 koła i tryby offroadowe oferuje też trochę więcej w terenie niż niejeden, nastawiony typowo tylko na jazdę po asfalcie SUV. Górne części deski rozdzielczej oraz drzwi w egzemplarzu testowym Nissana X-Trail zostało obszyte i bardzo przyjemnie się to prezentuje, tym bardziej, że mamy zastosowane dwa kolory. Dopiero tutaj zaczyna robić się troszeczkę twardo. Na podłokietnikach jest odpowiednia ilość miękkiego wypełnienia, w niższych częściach mamy twarde materiały, ale całkiem niezłą, przyznam, one mają fakturę, tutaj jest imitacja drewna. Na tunelu środkowym spotkać można bardzo ciekawy materiał, ponieważ nie jest to fortepianowa czerń, ale jest to coś ciekawszego niż po prostu matowy plastik. Wszystkie detale zostały odpowiednio wykonane, dobrze działają, nie ma też żadnych problemów ze spasowaniem. Zatem ogólnie ten samochód naprawdę pozytywne wrażenie robi pod kątem jakościowym, a decydując się na pakiet premium ze skórą, która oferuje bardzo wysoki poziom, można się tutaj też poczuć odpowiednio luksusowo. Dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu X-Traila znajduje się na drzwiach, a także na tunelu środkowym. Nie można modyfikować kolorystyki
tych dodatkowych elementów, wyłącznie intensywność świecenia, a trochę szkoda moim zdaniem, ponieważ prezentują się one estetycznie, ale są mocno neutralne, biorąc pod uwagę, że przyciski też są podświetlone na biało, więc gdyby można było trochę więcej życia wprowadzić za sprawą zmiany barwy, mogłoby to dla niektórych osób być lepszym rozwiązaniem, ale i tak nie ma tutaj za bardzo na co narzekać. Co najwyżej na to, że pokrętło do regulacji głośności, przede wszystkim do jego wyciszania natychmiastowego, jest niepodświetlone w żaden sposób, ale na szczęście są wypukłe, więc łatwo można ręką je wyczuć. Przednie światła w X-Trailu kontynuują trend znany z innych nowych modeli tego producenta w postaci zastosowanego kształtu LEDowych segmentów robiących za światła do jazdy dziennej i przy okazji też za kierunkowskazy. W kierunkach w bocznych lusterkach również mamy diody. Z tyłu światła pozycyjne wykonane są w tej technologii i wyglądają naprawdę przyjemnie, z ciekawymi detalami, ale w ich sąsiedztwie mamy żarówkowe kierunkowskazy. Żarówkowe jest też podświetlenie tablicy rejestracyjnej, co jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe w aucie za takie pieniądze. Poza tą wpadką testowany model po zmroku wygląda może nie jakoś bardzo efektownie, ale ładnie i jego oświetlenie pasuje charakterem do projektu nadwozia. Światła w X-Trailu, pomimo tego, że są adaptacyjne, to umieszczone zostały w odbłyśnikach, co przyznam, że nie zaskoczyło, bo zazwyczaj mamy do czynienia jednak z konstrukcjami soczewkowymi. W każdym razie wpływa to na ich precyzję poziomą odcinania stref jasnych od ciemnych, a adaptacyjność polega z kolei na pionowym wycinaniu wiązki światła tak, aby nie oślepiać innych kierowców, a maksymalizować doświetlanie poboczy. W tym przypadku precyzja pionowa też nie jest jakaś wybitna, ale światła odpowiednio wygaszają strefę środkową, aby wszystko działało jak należy, a boki są wtedy doświetlone naprawdę mocno i właśnie jasność to największy wyróżnik LEDów X-Traila. Komputer też sprawnie analizował sytuację przed samochodem i szybko, nawet na dłuższych prostych, wygaszał środek, zatem mamy tu do czynienia z rozwiązaniem trzymającym dobry poziom, poprawiającym bezpieczeństwo i bezproblemowym podczas użytkowania. Tylna kanapa w X-Trailu oferuje możliwość regulacji przód-tył, bliższe siedziska są maksymalnie przesunięte do tyłu, z kolei dalsze maksymalnie przesunąłem do przodu, zatem zakres jest duży. I z tyłu, gdy usiadłem za sobą przy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelu drugim, to na nogi miałem jeszcze taki duży zapas. W testowanym egzemplarzu znalazł się panoramiczny dach, który kończy się daleko. W naturalnym ułożeniu moja głowa znajduje się na końcu generowanego przez niego podwyższenia i wciąż mam jeszcze taki margines dzielący mnie od podsufitki. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający. Bagażnik w 7-osobowym wariancie X-Traila ma 485 litrów pojemności, w 5-osobowym mamy 575. Kufer nie ma zbyt wysokiego progu załadunkowego jak na auto tego typu, mamy tutaj duży otwór, a także całkiem regularne kształty. Po bokach w kufrze mamy uchwyty na kubki dla pasażerów trzeciego rzędu siedzeń. Są też niewielkie kieszenie w nadkolach. W prawym nadkolu znajduje się też gniazdo 12V. Pod podłogą mamy niewielkie schowki, m.in. na zestaw naprawczy. Tylne siedzenia składa się w niecodzienny sposób, to znaczy nie ciągnąć za dźwignię gdzieś tam na oparciu, tylko przy siedzisku, gdy się pociągnie, to uzyskuje się wtedy płaską podłogę. W drugim rzędzie X-Traila moją uwagę zwróciło również to, że drzwi w nim otwierają się praktycznie pod kątem prostym, przednie też dobrze w tym aspekcie wypadają. Trzeci rząd siedzeń w X-Trailu przeznaczony jest wyłącznie dla niższych pasażerów. Gdy ja ustawiłem tylną kanapę tak, żebym miał co zrobić z nogami siedząc na niej, to za nią musiałbym siedzieć w ten sposób, czyli nie dałoby się tak podróżować w dłuższej trasie, tym bardziej, że przez opadającą linię dachu musiałbym się również garbić. Pewnym ratunkiem może być to, że drugi rząd siedzeń oferuje możliwość regulacji kąta pochylenia oparcia, no ale wielkiej różnicy to nie zrobi. Trzeci rząd siedzeń traktowałbym w X-Trailu zatem tylko jako opcję awaryjną i to na krótsze podróże, bo ilość miejsca w bagażniku przy rozłożonych wszystkich fotelach na wyjazd z walizkami nie pozwoli. A ogólnie testowany Nissan jest modelem, którym naprawdę przyjemnie mi się jeździło i jest to chyba najfajniejsza zwykła hybryda HEV, z jaką miałem styczność. Szkoda tylko, że zdecydowanie nie najoszczędniejsza. Poza tym dostajemy łatwego w obsłudze, dobrze wykonanego i wygodnego SUV-a, zatem jeśli dla kogoś priorytetem nie jest minimalizowanie zużycia paliwa w aucie tego typu, to X-Trailem zdecydowanie warto się zainteresować.
I to wszystko, co przygotowałem o X-Trailu. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlist Polska i ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie.